Siema, witamy Was w kolejnym odcinku. W tym przygotowaliśmy dla Was kilka produktów, o których chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Z uwagi oczywiście na Black Week. Myślę, że będą to produkty, które na pewno przydadzą się Wam w służbie i nie tylko. Oczywiście będzie to zestaw taktycznych przedmiotów, więc nie mogę się już doczekać, żeby Wam opowiedzieć o nich. Zaczynam. Pierwsza rzecz, która została dla Was przeceniona, będą to buty. Już w wielu wcześniejszych odcinkach wspominałem Wam, że buty są według mnie jedną z ważniejszych rzeczy, jaką należy brać pod uwagę, przygotowując się do służby, więc wybraliśmy jedną z najlepszych firm na rynku. Są to buty HX P3, buty wysokie. Wysokie dlatego, że będą przede wszystkim zabezpieczały naszą stopę przed wysokim poziomem wody. To oczywiście są w pełni wodoszczelne, odporne na wszelkie płyny. Coś, co warte na pewno jest uwagi, to a propos tych płynów, że odporne są na wszelkie płyny ustrojowe, krew, smary i chemikalia, więc czyszczenie na pewno będzie proste i nie będzie tak, że przy pierwszym jakimś kontakcie z chemikaliami odbarwią nam się i później w służbie będą po prostu wyglądały nieestetycznie, bo oczywiście o tą estetykę również należy dbać. Oprócz tego, że buty są odporne, wodoodporne i odporne na płyny, są też wysokie i mimo, że troszeczkę materiałów zostało tutaj użyte, jak widzicie, są też bardzo lekkie. Ja zawsze na to zwracam uwagę z tego względu, że gdy służby pełnimy w jakimś długim wymiarze czasowym, często gdy musimy bardzo dużo chodzić, przemieszczać się czy nawet stać, te nogi stają się naprawdę ciężkie, jeśli mamy ciężkie resortowe buty, więc warto zwrócić uwagę na to, ile ważą i myślę, że przy długich służbach każde 100 gram będzie odgrywało bardzo dużą rolę. Więc kupując buty taktyczne na pewno zwracajcie uwagę na to, że mimo, że będą wyglądały na solidne i zabezpieczały naszą nogę na przykład metalową wkładką w czubkach palców, żeby były też przede wszystkim lekkie. Te buty przede wszystkim mają na sobie powłokę, która będzie latem odbijała promienie słoneczne, więc pozbędziemy się takiego uczucia gorących stóp, jeśli będziemy pracowali w dużym nasłonecznieniu. I też jak widzicie, duża powierzchnia buta, mimo że jest on wykonany bardzo solidnie, ma takie przeszycie, które będzie gwarantowało bardzo dobrą wentylację i też w wyższych temperaturach, czy na przykład pełniąc służby latem, nasza stopa na pewno będzie lepiej zabezpieczona pod kątem tego, że będzie wentylowana. To też wpływa na jakiś komfort pracy i uwierzcie mi, że przy długich służbach też będzie odbijało się na tym, że po prostu będzie nam się lepiej służyło, będziemy mieli więcej chęci do tego, żeby dalej dawać siebie wszystko na służbie i pokazywać, na co nas stać. Jeśli chodzi jeszcze o te buty, HX jest wiodącą marką, wiodącym producentem butów na świecie. Specjalizują się w produkcji butów dla wszystkich służb mundurowych i nie tylko. Często możecie zauważyć podczas pracy straż pożarną, oni wszyscy zazwyczaj wyposażeni są w buty HX. No i myślę, że firma generalnie po tak wielu latach produkcji butów specjalnie dla służb udoskonaliła swoje produkty do tego stopnia, że sama nazwa HX świadczy o tym, że jest to najwyższa jakość, więc specjalnie dla Was zostały przecenione. Ja mogę się z czystym sumieniem podpisać pod nimi i przede wszystkim polecić je Wam. Kolejnym produktem i kolejną moim zdaniem okazją wartą wykorzystania są latarki. Przygotowaliśmy dla Was dwie. Pierwsza będzie to latarka firmy Armytech Viking. Będzie to latarka bardzo uniwersalna, z tego względu, że oczywiście moja seria i kanał nastawiony jest pod służby mundurowe, jednakże będzie można wykorzystać tę latarkę nie tylko jeśli chodzi o pracę w służbach mundurowych, ale przede wszystkim w myśliwstwie, w wszelkich pracach domowych. Jeśli ktoś z Was jest mechanikiem samochodowym, tam też bardzo często przydają się takie latarki, więc na pewno nie ograniczajcie się jakby do jednej gałęzi, ale będziemy mieli tutaj do czynienia z latarką troszkę większych rozmiarów. W ogóle jeśli chodzi o taktykę, można zamienić przełącznik na miękki i bardzo dobrze będzie można zamontować tą latarkę na broni, szczególnie właśnie broni długiej, czy jeśli chodzi o myśliwstwo na karabinie, więc nie będzie problemu, żeby gdzieś tam podczas strzelań, treningów czy na polowaniu doświetlić sobie pewien obszar, szczególnie gdy będziemy pracowali w nocy. Latarka oczywiście będzie wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa, będzie doanodowane aluminium lotnicze, co będzie wpływało na to, że latarka jest lekka, wytrzymała, odporna na wstrząsy, odporna na wodę.
Jeśli chodzi o jasność tej latarki, będzie to około 1600 lumenów, więc będzie bardzo jasna. Generalnie zwróćcie też uwagę na to, że zazwyczaj im większy rozmiar latarki, też jest ona jaśniejsza. W środku oczywiście akumulator, który można ładować, ładowarka, oczywiście również dostępna na sklepie. Latarka z uwagi na to, że jeśli jest wodoszczelna, może pracować do 5 godzin w warunkach do 50 metrów głębokości. Jeszcze co ważne, 10 lat gwarancji, bardzo dużo. W zestawie znajdziecie też nylonowy pokrowiec, który można zamontować w systemie MOL. Zatrzask, nie będzie problemu, żeby wrzucić to albo na pas, albo na kamizelkę. Tak samo jak tutaj widzicie oczko, więc jakiś karabinczyk i też będzie można wrzucić. Nie ma z tym problemu. W zestawie również 2 woreczki strunowe. Taki karabinczyk, który będziecie mogli wpiąć i zarzucić sobie na pasek. To właśnie myślę głównie pod kątem jakichś mechaników i ludzi, którzy dosyć często będą używać tej latarki i jednocześnie nie będą z nią biegać, bo ja nie ufałbym takiemu zatrzaskowi. Dodatkowe uszczelki po to, żeby na przykład jeśli pęknie Wam stara i będziecie chcieli używać funkcji wodoodporności tej latarki, będzie można to wymienić. I oczywiście sznureczek z trokiem będzie można zamontować i też taką latarkę wrzucić sobie na rękę. Będziecie mieli pewność, że nie wypadnie Wam z ręki podczas interwencji, podczas gdy będziecie oświetlać sobie notatnik, żeby coś zanotować i ktoś Was zaatakuje. Bez światła będziecie bezbronni w warunkach nocnych. O latarce tyle. Mam nadzieję, że temat wyczerpany. Mówię, moim zdaniem jedna z lepszych latarek, jakie tutaj są na sklepie. Może też z uwagi na to, że najwyższa ilość lumenów, jednocześnie też ma największe rozmiary, ale jak mówiłem, dosyć lekka. Wrzuciliśmy też Wam drugą latarkę, coś tańszego, coś też innego. Będzie to latarka Tiara A1 model. Dlaczego coś innego? Tutaj mieliśmy latarkę typowo taką podręczną, teraz będzie to latarka czołowa. Będzie też uniwersalna z tego względu, że niekoniecznie musicie używać jej jako czołowej, ale można też używać jej jako ręcznej. Więc tak, latarkę bardzo łatwo, jak widzicie, można zdemontować. Mamy w zestawie taki pasek, który spokojnie możemy zamontować tak, żeby latarka była latarką czołową i nawet bez patrzenia zamontować ją sobie i ustawić nawet sobie kąt światła, więc nie ma z tym większego problemu. Latarka oczywiście może pracować w kilku trybach. Teraz mam nadzieję, że będzie widać. Tryby zmieniają się, jasność się zwiększa, więc tą jasność też będziecie mogli sobie ustawić. Oczywiście przy mniejszej jasności będzie pracowała dłużej. Ta latarka z uwagi na to, że jest mniejsza, będzie miała też mniejszą jasność. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj będzie 600 lumenów. To same tworzywo, anodowane aluminium lotnicze, odporne na wstrząsy, odporne na wodę. Tutaj też odkręcając dół, żeby włożyć baterię, macie uszczelki, które są w woreczku strunowym w zestawie razem z, już Wam pokazuję, takim karabinczykiem, który właśnie można sobie zamontować na pasku. To wpinacie na pasek, montujecie latarkę i możecie ją nosić przy pasku, także nawet przy pasku sobie świecić i nie używać rąk. Też bardzo w porządku opcja. Z technicznych rzeczy jeszcze do 5 godzin może działać na głębokości do 10 metrów, także głębokość też już mniejsza, ale oczywiście cena też będzie niższa. Maksymalnie może świecić do 90 dni, oczywiście przy tej najniższej jasności, dokładnie takiej jak teraz. Waga. Jeśli to jest dla Was ważne, 48 gram, totalnie leciutka latarka, więc na pewno nie będzie przeważała w Waszym ekwipunku. Więc tamta latarka była latarką taktyczną, tą dużo bardziej polecam komuś wrzucić sobie po prostu do auta, gdyby nagle stała się jakaś awaria. Też bardzo dobra opcja dla wszystkich, którzy kochają góry, wspinaczy, tak żeby właśnie zamontować ją sobie na czole, mieć wolne ręce po to, żeby móc się wspinać i jakby mieć pełną sprawność ruchową. I kolejna rzecz, coś najtańszego, ale moim zdaniem też bardzo przydatnego, coś co zajmuje mało miejsca i zawsze mam to przy sobie na każdej służbie. Są to światła chemiczne. Generalnie jest bardzo proste w obsłudze, bo tylko przełamujemy je tak, żeby płyny w środku zmieszały się. No i tworzy się ciecz, która staje się fluorescencyjna, czyli po prostu będzie się świeciła. O. Dobra, jak widzicie, ciecze po zmieszaniu się wywołał efekt fluorescencyjny i to warto, czy włożyć sobie w jakimś widocznym miejscu, czy jesteście w służbie, wsunąć sobie gdzieś do kamizelki po to, żebyście byli widoczni, czy gdzieś najlepiej na plecach, tam gdzie nie będziecie mieli oczu, w sensie przed sobą będziecie widzieli.
wsunąć sobie gdzieś na plecy, wtedy ktoś będzie widział Was. Też bardzo dobra opcja i ja to polecam, jeśli jesteście albo grzybiarzami, albo myśliwymi, chcąc, żebyście po prostu w takim lesie byli widoczni. Często zdarza się tak, że na polowaniach zdarzają się wypadki, ktoś może kogoś postrzelić, a słyszy się o takich rzeczach, myśląc, że jest to zwierzyna. Jeśli umówicie się, że każdy będzie miał przy sobie takie światło fluorescencyjne, na pewno nie będzie odstraszało to zwierzyny, a z drugiej strony będziecie też bardzo dobrze widoczni. Jeśli nie macie gdzie tego włożyć, to znaczy nie macie żadnego panelu, mol, czy kieszeni. Nie wiem, macie tutaj też na końcu taki haczyk, dzięki czemu będziecie mogli sobie to spokojnie przywiesić. Często przy zamku jest taki sznureczek, dzięki któremu możecie sobie ten zamek swobodnie przesuwać. Czy oczko na końcu zamka, nawet tam przewiesić, nie wypadnie Wam, a będziecie bardzo dobrze widoczni. Więc czy wypadek drogowy, czy polowanie, czy jakakolwiek inna sytuacja, która będzie wymagała od Was widoczności, takie światło, mega tania rzecz, a bardzo przydatna. Dlatego przeceniamy to dla Was i możecie nabyć to w sklepie. Kolejna rzecz, która została dla Was przeceniona, tym razem będzie to kurtka. Może trochę mniej taktyczna, ale powiem Wam, że w kolorze czarnym, więc nawet jeśli chodzicie często ubrani w taktyczne rzeczy, będzie się dobrze komponowała. Będzie to kurtka puchówka, taka przejściowa. Myślę tu mniej więcej o wczesnej jesieni, czy tam nawet wczesnej zimie, jeśli temperatury jeszcze nie spadną jakoś mega nisko. Wygląda ona mniej więcej tak. Mi się podoba przede wszystkim dlatego, że właśnie jest cienka, gdzieś tam szybko narzucić na siebie i wyskoczyć, nie ma zbędnego problemu i nie będzie też problem, nawet jeśli macie jakieś wyjście, w sensie na miasto i tak dalej. Nie wygląda ona, mówię, aż tak bardzo taktycznie, raczej bym ją nazwał, będzie to jakąś kurtką, nie wiem, urban, więc spokojnie sobie można ją wrzucić. Kieszenie dwie w środku, duże, pojemne, więc jeśli, nie wiem, pracujecie w kryminalnych, nie chcecie rzucać się w oczy, będzie mega rozwiązaniem, czy wrzucić sobie legitymację, jakieś rzeczy, które będą Wam potrzebne. Nie będzie z tym problemu. Dwie kieszenie na zewnątrz, moim zdaniem bardzo dobra opcja. Tym bardziej, że wczesna jesień, często te wszystkie kurtki, które wychodzą, nie są tak cienkie jak ta. Ta jest tylko taka, mówię, przejściowa, więc ja sam zaopatrzyłem się w nią i byłem bardzo z niej zadowolony. I druga opcja kurtki, tym razem trochę bardziej taktyczna, będzie to soft shell, czyli kurtka, można powiedzieć, przeciwdeszczowa, wiatrówka. I opcja dzisiaj z MFH. Już rzucam na siebie i pokazuję Wam. Mówię, kurtka troszkę bardziej taktyczna, ta w każdego rodzaju takiej kurtce spięcia rękawów. Przede wszystkim bardzo dużo kieszeni, jakichś poukrywanych. Tutaj na przykład kieszeń w rękawie, będzie można wrzucić coś. Nie sądzę, żeby ktoś próbował przeszukać Was w tym miejscu, czy zwracał na to uwagę. Oczywiście na ramionach miejsca na rzepy, czyli będziecie mogli wrzucić jakiś rzep swojej formacji, jeśli będziecie pełnili służbę w kryminalnych, a nagle trzeba będzie wrzucić jakieś emblematy, ponieważ zaczniecie pełnić jakieś działania. Kurtka na froncie, pewnie na legitymację. I tak to wygląda. Black Week trwa. Mam nadzieję, że podobały się Wam produkty, które dla Was przygotowaliśmy razem z Millward. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, właśnie jakiś komentarz. Trzymajcie się i do następnego.